Cześć, witam w moim kolejnym filmie. Długi weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Zostało jeszcze tydzień czasu. Jeszcze tak miesiąc temu przeglądałem różne fora, grupy motocyklowe i miałem wrażenie, że tyle osób planuje jakieś podróże w tym czasie, że korek będzie 27 kwietnia od Wrocławia aż do samej Albanii. No ale niestety pogoda jaka jest, taka jest. Wiele osób albo odwołało, albo przesunęło swoje plany. Ja się nie poddaję. Wybieram się wraz z dwoma kolegami na Bałkany. Mamy zamiar objechać Chorwację, Bośnię, Hercegowinę i Czarnogórę. No i zostało jeszcze parę tematów do ogarnięcia. Między innymi zmieniłem w tym sezonie kask na nowy i muszę zamontować kamerkę i właśnie w tym filmie pokażę Wam, jak sobie z tym poradziłem. Jeżeli chodzi o stary kask, nie było tutaj żadnego problemu. Taka końcówka typowa właśnie od GoPro, taśma dwustronna, to jakoś tam pasowało. Natomiast w tym nowym kasku niestety tutaj ta krzywizna jest taka bardzo nieregularna. No i tam kombinowałem, jak to zamontować. Nie chciałem tutaj, wiecie, jakichś 100 tysięcy przejściówek gdzieś tam z boku montować i żeby to tam tak wisiało. Chciałem po prostu w miarę prosto zamontować kamerę. Taki sposób, który wymyśliłem, to wydrukowanie sobie, teraz pokażę, wydrukowanie sobie na drukarce 3D takiego elementu. Tutaj go pokażę, a teraz w zbliżeniu do kamery. Takiego elementu, który tutaj mi podpasuje do kasku. I też zależało mi, aby ten w miarę kask tak trzymamy, czyli żeby teraz pokażę, żeby ta powierzchnia mocowania kamery była pod takim kątem. Właśnie, żeby można było zastosować tylko jedną przejściówkę. Pokażę Wam teraz, jak to zaprojektowałem, w jakim programie i jak to się wydrukowało, a następnie przejdziemy do montażu. Żeby ten element idealnie pasował, no to ja już go i tak chyba drukowałem z 5 razy, żeby to w miarę pasowało, a to i tak jeszcze tam nie dolega idealnie. I teraz to tworzywo PLA, z którego jest to wydrukowane, bardzo łatwo to dopasować. Wystarczy to po prostu nagrzać i wtedy jak ten materiał jest nagrzany, przyłożyć to do kasku i tak na chwilkę pozostawić, on już pozostanie w tej pozycji. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Nagrzewam to opalarką. To zaraz się zrobi lekko plastyczne. Jeszcze troszkę. Teraz spróbujemy, może się już uda. O, i teraz ładnie to się zobaczymy, czy jest na środku. Przyłożyłem to, ten plastik się ładnie ułożył i teraz czekam, aż to ostygnie. Idealnie pasuje. Wystarczy w tej chwili taśma dwustronna i powinno nam temat załatwić. Teraz tutaj do tej części muszę przykleić takie mocowanie do GoPro. Tylko muszę wybrać tutaj akurat to płaskie. Takie mocowanie w ten sposób to przykleję na klejce na akrylowy. To bardzo fajnie złapie. Przygotowałem sobie dwa takie kawałki, to chyba był razem z GoPro albo z jakimiś akcesoriami. I najpierw je tutaj przykleję właśnie do tej wewnętrznej strony. W ten sposób, a może potem odetnę. Delikatnie sobie smaruję tutaj. Kleję parafinowym.
I drugą stronę to samo. Teraz nadmiar taśmy odcinam, zostawiam tylko tyle, żeby ten element się przykleił. Tak to wygląda. Przygotowany element do przyklejenia. Sprawdzamy sobie na razie jeszcze, czy to wszystko pasuje. Teraz tą powierzchnię przed przyklejeniem należy odtłuścić. Zżywamy tą taśmę ochronną. Dobra, i teraz tylko jedno przyłożenie. Jak krzywo to przyłożę, nie będzie już poprawki. Mocno zaciskamy. Sieci. I wystarczy przykleić to oryginalne mocowanie i temat mamy załatwiony. Raczej ja robię znowu to na klejce akrylowy. To jest odpowiednik takiej popularnej kropelki, akurat to jest większe opakowania kupione w sklepie modelarskim. No i znowu jedna przymiarka. No i dobra, teoretycznie mamy mocowanie zrobione. Dobra, jeszcze raz to wszystko pokażę. No może na tamtej kamerze może nie było tego widać. Czyli tak to wygląda. I mi chodziło bardzo o zachowanie właśnie tego kąta. Dobra, wyciągam teraz tutaj ten podbródek. No i gdzieś tutaj zamontuję ten mikrofon. Potem ewentualnie kabelki trzeba będzie ukryć. Wcisnąłem go po prostu tutaj pod te poduchy. Teraz tak, żeby podłączyć ten mikrofon do kamerki, to musiałem zakupić coś takiego jak MediaMod. Wciągamy wtedy tą obudowę, tą osłonę baterii. Wkładamy w ten sposób. Zapinamy. I teraz mamy tutaj gniazdo ładowania i gniazdo mikrofonu. I teraz ten mikrofon, to jest gniazdo jack 3,5 mm i ono oryginalnie było coś takiego, to mi nie działało. Zobaczyłem, że w słuchawkach mam teoretycznie takie samo gniazdo, ale widać różnicę. Po prostu przelutowałem, odciąłem z tych słuchawek. Teraz to tutaj po podpięciu działa jak najbardziej dobrze, nic się nie dzieje. Ale jaka będzie jakość dźwięku w trakcie jazdy, nie mam zielonego pojęcia. Tu, jak Wam wcześniej pokazywałem, właśnie jest to mocowanie. Tylko z jedną klamrą właśnie. Chodziło mi o to, żeby uniknąć tutaj jakichś takich ramion, nie wiadomo jakich. Też oczywiście można w sobie podpiąć, ale żeby to było jak najbardziej kompaktowe. Czyli coś takiego. Teraz mocujemy sobie to oryginalne mocowanie. I tutaj też chciałem Wam pokazać, właśnie wydrukowałem sobie taką przedłużoną śrubę, dlatego że te oryginalne śruby, jak je się wkręci, to tu mając zamknięty kask, rękawice motocyklowe, ciężko jest odkręcić tą śrubę. Może nie ciężko, ale dostęp jest słaby, natomiast ta jest na tyle przedłużona, że ona z zewnątrz
Z zewnątrz bardzo fajnie można sobie tutaj odkręcić. Nie wiem jeszcze jaki ten kąt. No i co? I teraz tak to wygląda, tak? Że podpinamy sobie pyk i z drugiej strony musimy podpiąć sobie ten mikrofon. No chyba, że nie chcemy, żeby to się nagrywało, ale... Dobra, i teraz mamy mikrofon zamontowany w kasku. Nie wiem, czy go tam widać, czy nie widać. Nie widać. No, tutaj jest troszkę. Tutaj kabli żadnych nie widać. Kwestia wyregulowania właśnie tego kąta. Czy bardziej tak i dokręcenia, ale to trzeba się po prostu przejechać i zobaczyć. Mam nadzieję, że to mocowanie na tej taśmie wytrzyma i jakość tych nagrań będzie zadowalająca. Bardzo chciałbym sprawdzić, jak to mocowanie się sprawuje, jak ta jakość dźwięku w trakcie jazdy, ale niestety pogoda za oknem sami widzicie jaka i muszę z tym poczekać do następnego filmu.